Cześć kochani, dzisiaj miał być kolejny spacer po historycznych zabytkach Stambułu, ale pogoda pokrzyżowała mi plany. Jest zimno, deszczowo, a do tego natłok pracy skutecznie ograniczył mi czas, dlatego dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z pogadankowym vlogiem na temat Stambułu, na temat tego, jak zrozumieć to miasto. Ja oczywiście będę opierała się na faktach, ale także na swoich osobistych doświadczeniach i odczuciach. Każdy to miasto może rozumieć na swój sposób, odczuwać i doświadczać je inaczej i to jest naprawdę piękne. Ale podzielę się z Wami swoją perspektywą w nadziei na to, że pomoże ona Wam przybliżyć się do Stambułu oraz poznać to miasto, a przynajmniej zrozumieć je tak, jak ja je rozumiem. Zaczynamy. Stambuł. Miasto przeszłości i przyszłości. Miasto, gdzie każdy kamień opowiada historię, a każda dzielnica ma własną duszę. Wielowiekowe imperia, europejskie porty, azjatyckie targi, promy, uliczny gwar, modlitwy, śmiechy, klaksony. Ale żeby naprawdę zrozumieć Stambuł, nie wystarczy przyjechać, sfotografować kopuły i zjeść kanapkę z rybą nad Bosforem. Bo Stambuł to nie jest tylko miejsce do zwiedzania. Stambuł to doświadczenie i to doświadczenie trzeba poczuć. Historia tej metropolii zawiera się w 3 nazwach: Bizancjum, Konstantynopol oraz Istanbul. Miasto założono jako Bizancjum, grecką kolonię, natomiast później w 330 roku powstał tutaj Konstantynopol jako stolica Cesarstwa Rzymskiego. Było to miejsce, które było stolicą oraz centrum Bizancjum, Cesarstwa Rzymskiego, Imperium Osmańskiego, ale w narodzie zaczęła kiełkować nowa nazwa Istanbul. Nazwa Istanbul prawdopodobnie pochodzi od greckiego wyrażenia eis ten polin, co oznaczało do miasta. Do miasta, bo ludzie tamtych czasów uważali Konstantynopol za to miasto, jedyne miasto, najważniejsze, najpiękniejsze. Nazwa ta potocznie została używana przez wieki, ale oficjalnie wprowadzono ją 28 marca 1930 roku i tak z Bizancjum przez Konstantynopol aż do Stambułu. Zmiana ta nie była zmianą kosmetyczną. To świadectwo na to, że kultura, języki, historie przenikają się, a miasto żyje. Żeby zrozumieć Stambuł, trzeba zrozumieć jego dzielnice, bo tak naprawdę Stambuł to miasto złożone z wielu miast. Możesz na przykład rano obudzić się w pięknym hotelu nad Bosforem, w ciszy i w pięknych okolicznościach przyrody, a wieczorem znaleźć się w wąskich zaułkach pełnych tłumu, muzyki, świateł oraz dźwięków. I tak każda dzielnica w Stambule jest inna, każda jest różna, ale każda oddaje cechy tego miasta. Na przykład Beyoğlu. Tutaj poczujesz ducha bohemy, wąskie uliczki, kawiarnie, muzykę oraz życie do rana. W Fatih zobaczysz tradycję, meczety, targi, starsze kamienice oraz ludzkie rytmy dnia. W Kadıköy na azjatyckiej stronie zobaczysz alternatywę, młodość, kulturę oraz zieleń, a na przykład w Üsküdar spokój, codzienność, rodzinne osiedla oraz zwykłe życie. To miasto wielu światów, każdy wybiera swój, a to, gdzie mieszkasz, decyduje o tym, jak je przeżyjesz. Stambuł to ponad 20-milionowa metropolia. Metropolia bardzo rozciągnięta, bardzo gęsta i chaotyczna, dlatego transport publiczny jest pulsem jej życia. Żeby zrozumieć Stambuł, trzeba też doświadczyć transportu publicznego. Metro, tramwaj, metrobus, promy, minibusy, autobusy. Każdy środek łączy kawałki miasta, które często dzieli morze,
rzeka, tłok lub brak mostu. Czasem metro może być szybką alternatywą, żeby przemieścić się z jednego końca miasta na drugi, a czasami jest to metrobus, który jest praktycznie zawsze zatłoczony, ale to jedyny transport, który pozwala przemieścić się z jednego punktu do drugiego w miarę możliwym i rozsądnym czasie. Każdy, kto przyjechał do Stambułu, musiał choć raz skorzystać z jakiejś formy transportu publicznego. Być może był to tramwaj w dzielnicy Sultanahmet, być może były to taksówki z wygórowanymi cenami, być może był to prom z pięknym widokiem na cieśninę Bosfor albo po prostu zwykły, zatłoczony autobus. Transport publiczny to prawdziwa zmora Stambułu, wieczne korki, gorące, przegrzane, zatłoczone autobusy, ale bez tego transportu publicznego miasto po prostu stanęłoby w miejscu. Odnośnie tego stania w miejscu, z mojej perspektywy mogę powiedzieć to, że miasto rzeczywiście staje w miejscu wtedy, kiedy pogoda jest niesprzyjająca, wtedy, kiedy są śnieżyce albo pada po prostu silny deszcz. Miasto jest zupełnie nieprzystosowane do złych warunków pogodowych. Codzienność oraz koszty życia to następny aspekt, który pozwala lepiej zrozumieć to miasto. Stambuł jest niesamowicie piękny, ale też potrafi być bezwzględnie drogi. Ceny jedzenia, mieszkania, transportu, dosłownie wszystkiego są bardzo wysokie i rosną często zaskakując mieszkańców. Dla wielu, zwłaszcza tych, którzy zarabiają w lirach tureckich, życie w Stambule to sztuka kalkulacji i kompromisów. Wynajem mieszkania w centrum, gdzieś nad Bosforem, absolutny luksus. Zakupy na targu, mniej bolesne, ale wymagają planowania. Jedzenie na mieście, przyjemność, którą czasami trzeba sobie odpuścić. Dla obcokrajowców bywa jeszcze trudniej. Legalna praca, pozwolenie na pobyt, wszystko to daje niesamowitą niepewność. Stambuł na pewno potrafi zauroczyć, ale potrafi też i zmęczyć, zwłaszcza jeśli zarabiasz skromnie. Stambuł to przede wszystkim ludzie. Oficjalnie jest tutaj 16 milionów ludzi, którzy mają legalne meldunki. Nieoficjalnie mówi się, że miasto ma już ponad 20, może nawet 25 milionów mieszkańców. Jacy to ludzie? Można sobie wyobrazić, że każdy rodzaj człowieka w tym mieście się znajduje. Są tutaj biznesmeni, niesamowicie bogaci ludzie, artyści, aktorzy, politycy. Są tutaj ludzie biedniejsi, ludzie zwykli, zwyczajni, którzy starają się, żeby wiązać koniec z końcem. Jest tutaj bardzo dużo zagranicznych ekspatów, są tutaj imigranci z różnych stron świata. Są ludzie, którzy przyjechali tutaj, aby spełniać swoje marzenia. Są ludzie, dla których Stambuł to taki wielki Istanbul Dream, tak jak American Dream. Miasto, w którym wszystko jest możliwe. Jeśli przyjedziecie tutaj, możecie zmienić swoje życie. I pewnie dla wielu osób tak jest i wielu osobom się poszczęściło, ale będąc tutaj i doświadczając życia codziennego, to miasto, które niesamowicie męczy, dlatego że jest tak ogromne, tak zatłoczone, że bardzo ciężko tutaj funkcjonować. Ja na przykład bardzo się cieszę, że mieszkam z dala od centrum Stambułu, w takiej bardziej cichej okolicy, spokojnej okolicy, jednocześnie mając bezpośrednie połączenie do centrum. Mogę korzystać z tych wszystkich pięknych zabytków i historycznych miejsc, ale przyznam się szczerze, że bardzo chętnie po takim zwiedzaniu po prostu wracam do domu, do mojej dzielnicy, na moje bardzo ciche i spokojne osiedle. No i żeby zrozumieć Stambuł, trzeba też zrozumieć pewne różnice kulturowe. Stambuł nie jest miastem dla tych, którzy kochają porządek. To miasto dla tych, którzy lubią się dać zaskoczyć.
Tutaj zamiast ciszy jest hałas i ten hałas nie jest błędem, to jest forma życia. Wsiadasz do autobusu, ludzie potrafią głośno rozmawiać, czasami się kłócić, czasami się śmiać. Gdy zamawiasz simita, obok stoi inny sprzedawca, który krzyczy na cały głos, zachęcając kupujących do kupna simitów czy też innego street foodu. To samo dzieje się na bazarze. Bazary nie są ciche, sprzedawcy nie stoją w spokoju. Sprzedawcy krzyczą i to głośno krzyczą, nawołując kupujących, zachęcając ich do tego, żeby przyjść i kupić ich produkty. I oczywiście każdego sprzedawcy produkty są najświeższe, najwspanialsze i najsmaczniejsze. Jeśli chcesz poczuć i zrozumieć Stambuł, nie przyjeżdżaj tutaj tylko na weekend, nie zabieraj do plecaka listy punktów, które chcesz odhaczyć na mapie. Poczuj to miasto, przysiądź z herbatą przy cieśninie Bosfor, wsłuchaj się w nawoływania z meczetów, zagadaj do ulicznych sprzedawców simitów, wsiądź w metrobusa, bo to na pewno będzie wyjątkowe doświadczenie. To miasto, którego nie powinno się zwiedzać, to miasto, które trzeba poczuć, żeby tak naprawdę je zrozumieć. Tych aspektów życia w Stambule jest tak naprawdę cała masa. Jeśli spodobała Wam się ta forma vloga, mogę oczywiście opowiedzieć Wam trochę więcej o różnicach kulturowych, o tym, jak Stambuł jest postrzegany w Turcji przez mieszkańców na przykład Anatolii. Mogłabym Wam też opowiedzieć o aktualnych cenach wynajmu, o tym, jak wyglądają sprawy oficjalne. Dajcie znać, czy taka forma vloga Was interesuje i czy chcielibyście się dowiedzieć więcej czegoś na temat życia w Stambule, bo być może jesteście jedną z tych osób, które przyjechały tutaj, zaczęły zwiedzać to miasto, zakochały się w błękitnym meczecie, w wieży Galata, w dzielnicy Eminonu oraz w Wielkim Bazarze i powiedziały: tak, to miejsce, w którym chciałabym czy chciałbym zamieszkać. Bo to miejsce, które tak naprawdę bardzo przyciąga i zauracza ludzi od pierwszego wejrzenia, ale uwierzcie mi, życie w tym mieście jest trudne. Życie w tym mieście jest bardzo wymagające i są tutaj aspekty, o których po prostu my nie mamy pojęcia, dlatego że w Polsce nie mamy miasta takiej skali, takiej wielkości oraz takiego zaludnienia. Dajcie znać, czy vlog Wam się podobał. Ja oczywiście czekam na Wasze komentarze oraz propozycje, jakie tematy jeszcze Was interesują. Dziękuję na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.